Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Trzymaj kciuki, by dane były bardzo złe. Dlaczego? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Trzymaj kciuki, by dane były bardzo złe. Dlaczego? Na samym wstępie należy poinformować, że dzisiaj najważniejszym wydarzeniem są dane makroekonomiczne z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, godzina 14:30. Jeszcze raz przypominam, to jest najważniejsze wydarzenie dla całego świata finansowego podczas dzisiejszej sesji i na tym się będziemy skupiać. Sesja powinna mieć dwa oblicza. Do tej godziny powinno być bardzo spokojnie, a po tej godzinie powinna być gigantyczna zmienność. Taka powinna być sytuacja, to powinniśmy dzisiaj obserwować na rynkach finansowych. Punktem odniesienia jest oczywiście to, jaka będzie zmiana implikowanej stopy procentowej dla Stanów Zjednoczonych, dla innych najważniejszych banków centralnych i obszarów gospodarczych. Więc zacznijmy, zobaczmy, co się teraz dzieje, jakie są punkty te odniesienia już bezpośrednio dla Stanów Zjednoczonych. Są cały czas wyznaczone na marzec 2023 roku. I implikowana stopa procentowa ma wynieść wtedy 4,583%. I to jest punkt odniesienia i będziemy się do tego odnosić. Będziemy obserwować, jaka jest zmiana po tych danych makroekonomicznych. Dla strefy euro punkt odniesienia przypada na lipiec 2023 roku. Implikowana stopa procentowa 2,904%. Dla Wielkiej Brytanii, to też jest dla nas bardzo istotne, szczyt przypada cały czas na czerwiec 2023 roku. Implikowana stopa procentowa 5,825%. Więc do tego się będziemy odnosić po tych publikacjach, które się dzisiaj pojawią. I dlaczego ten wpis został zatytułowany Trzymaj kciuki, by dane były bardzo złe? Dlaczego im gorzej, tym lepiej? Ponieważ jeżeli dzisiejsze dane makroekonomiczne potwierdzą spowolnienie gospodarcze, prawdopodobnie będzie miało to bardzo dobry wpływ na to, żeby już te stopy procentowe nie szły w perspektywie następnych miesięcy bardziej w górę niż teraz zakładano, więc powinny one sprzyjać popytowi na ryzyko, a jeżeli dane będą dobre, będą lepsze niż prognozy, to oczywiście jest spora szansa na to, że ta implikowana stopa procentowa pójdzie jeszcze bardziej w górę, ponieważ Fed dostanie paliwo do tego, żeby twierdzić, że wcześniejsze podwyżki stóp procentowych nie prowadzą jeszcze do negatywnych skutków dla gospodarki. Cały czas przybywa miejsc pracy w tempie większym niż prognozy, więc warto nastawiać się na to, że będą jeszcze większe, dalsze podwyżki stóp procentowych, a to jest oczywiście negatywne dla ryzyka, więc indeksy giełdowe przede wszystkim powinny w takiej sytuacji spadać. Podsumowując, im dane gorsze, tym lepsze, czyli im dane słabsze, tym bardziej powinny indeksy giełdowe rosnąć. Powinniśmy być w takiej sytuacji świadkami osłabienia amerykańskiego dolara, jako że ryzyko będzie kupowane, prawdopodobnie powinniśmy być świadkami wzrostu Bitcoina, powinniśmy być świadkami wzrostu cen surowców i oczywiście, jeżeli popatrzymy wtedy na amerykańskiego dolara, to im dane gorsze, tym lepiej powinno być to dla polskiej waluty, dla krajowej waluty. I oczywiście analogicznie, odwrotnie, im dane lepsze, tym gorzej dla indeksów giełdowych, gorzej dla surowców, gorzej dla Bitcoina i gorzej dla krajowej waluty, czyli dla polskiego złotego. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jakie są prognozy dla payrollsów, czyli najważniejszych danych, które poznamy, które zostaną opublikowane o godzinie 14:30. Subwskaźnik to są zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, także widzimy, jakie są te prognozy. Kolejny subwskaźnik to jest zmiana zatrudnienia w sektorze przemysłowym, także widzimy, że prognozy sygnalizują, że wzrost miejsc pracy miał mieć miejsce. Przypominam, że najgorzej jest
w takiej sytuacji, kiedy te wskaźniki będą miały wartości ujemne, ponieważ to już będzie bezpośrednio sygnalizowało trajektorię ku recesji amerykańskiej gospodarki. Jeżeli dane będą dodatnie, będzie to sygnalizowało, że cały czas miejsc pracy przybywa i to jest dobra informacja dla ryzyka i dla perspektywy wzrostu gospodarczego. I oczywiście na sam koniec także ważna dla rynku generalna stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu dane się odnoszą, jeszcze raz przypominam, do września. I w tym wypadku, jak widzimy, mamy być świadkami utrzymania stopy bezrobocia na poziomie 3,7%. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Ważne będą rozbieżności między prognozami, ważne będzie to, czy stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych spadnie, czy też pozostanie bez zmian. Najgorzej byłoby oczywiście, gdyby wzrosła i na to rynek będzie się dzisiaj nastawiał, żeby zdyskontować te dane. I jeszcze raz przypominam, trzymajmy kciuki, by dane były bardzo złe, ponieważ to będzie pomagało popytowi na ryzyko. Tym razem taka zależność, im gorzej, tym lepiej powinna funkcjonować. Fed oczywiście patrzy także na inflację. Jak widzimy tutaj przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych, jeżeli inflacja jest na poziomach najwyższych od początku lat 80., ale jeszcze nie osiąga swoich pików z lat 70., z okresu tuż po wojnie, to będzie presja oczywiście na podwyżki stóp procentowych i rynek oczywiście będzie musiał się do tego dostosować. Patrzy także rynek coraz bardziej na core inflację, czyli tą z wyłączeniem cen żywności i energii. Dla Stanów Zjednoczonych także ma to duże znaczenie. Jeżeli jesteśmy na stopach procentowych, cały czas oczywiście bardzo ściśle monitorujmy, jaka będzie reakcja rynkowych stóp procentowych. Wygląda na to, że poziom 3,82% to będzie punkt odniesienia dla amerykańskich obligacji. Rynkowa zależność wynikająca z tego, jak będzie się kształtowała stopa procentowa, prawdopodobnie wpłynie na wycenę amerykańskich akcji, ale zobaczmy także, jaka będzie zmiana na krzywej dochodowości. W Stanach Zjednoczonych widzimy, że krótka część krzywej rośnie, a dalsza część krzywej opada. Tak jakby było nastawienie na to, że będą jeszcze mocniejsze podwyżki stóp procentowych. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Te dane dzisiejsze będą miały oczywiście duże znaczenie. Dla niemieckich papierów, dla bundów wygląda na to, że okolice poziomu 2,08% będą punktem odniesienia i będziemy się do tego odnosić. Widzimy także, że na przestrzeni ostatnich dni interwencja Banku Japonii cały czas utrzymuje rentowność japońskich 10-latek poniżej tego kluczowego poziomu 0,25% i to oznacza, że interwencja skutkuje, bank działa, ma swoje efekty, praca, czyli utrzymanie tej górnej bandy, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla Banku Japonii. Co się będzie dalej działo, zobaczymy, ponieważ kolejny rynek, na który moim zdaniem warto zwracać uwagę, to jest amerykański dolar. I jeszcze raz przypomnę, im dane lepsze, tym większa presja na to, żeby te stopy procentowe szły dalej w górę, mocniej w górę, więc amerykański dolar powinien się umocnić i myślę, że reakcja rynkowa wczoraj, kiedy rentowności amerykańskich obligacji znowu poszły w górę, przesunęły się w górę, także oczekiwania na ten szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych doprowadziła do umocnienia amerykańskiej waluty oraz oczywiście do spadków indeksów giełdowych i perturbacji na rynku surowcowym i wszystkich innych rynkach związanych z ryzykiem i oczywiście osłabienia krajowej waluty. Takie są powiązania międzyrynkowe. Na rynku walutowym dolar jen także moim zdaniem wymaga ścisłego monitorowania. Tutaj zmienność zamiera, jesteśmy na górnym ograniczeniu, tak jakby kilkutygodniowej konsolidacji, więc zobaczymy, rynek wkrótce będzie musiał wybrać kierunek i jestem ciekawy, co się wtedy dalej wydarzy. Powiązanie stóp procentowych i amerykańskiego dolara to jest właśnie domena jena japońskiego i tam zmienność też powinna wkrótce zacząć mocno rosnąć. I oczywiście zobaczymy, co się stanie na indeksach giełdowych, ponieważ od samego początku tego tygodnia indeksy giełdowe zachowują się fantastycznie, bardzo dobrze. Pomimo tego, że te rynkowe implikowane stopy procentowe poszły w górę, to jednak spadki wczoraj indeksów giełdowych na Wall Street nie były zbyt mocne. To jest dla mnie zastanawiające. Czyżby rynek się uodparniał na to, że stopa procentowa Fedu jest powyżej stopy neutralnej? To jest bardzo zastanawiające, ale moim zdaniem implikacja rynkowa jest też taka,
że rynek będzie dzisiaj patrzył, jaki będzie kształt świecy tygodniowej, a kształt świecy tygodniowej na indeksie S&P może być bardzo zachęcający dla popytu na ryzyko, więc im dane gorsze, tym lepiej powinno być dla indeksów giełdowych na Wall Street i oczywiście odwrotnie, natomiast jest szansa na to, żeby doprowadzić do zamknięcia podczas dzisiejszej sesji indeksu giełdowego wysoko, dając tym samym kształt świecy tygodniowej zachęcającej do mocnego, dynamicznego odbicia. A przypominam, że te odbicie od ostatnich minimów sprzed tygodnia nie jest przypadkowe. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Sytuacja jest binarna. Odsyłam do porannego wpisu w poniedziałek opisującego bardzo dokładnie tą zależność. Sytuacja powinna doprowadzić nam albo do dynamicznego ruchu w górę, albo do dynamicznego ruchu w dół, przebicia tego poziomu, a w takiej sytuacji będzie to oznaczało dyskontowanie procesów gospodarczych, czyli mocnej recesji albo spowolnienia gospodarczego. Więc indeks giełdowy musi zdecydować, a statystyka, jeszcze raz przypominam, sygnalizuje, że czwarty kwartał to jest najlepszy kwartał do inwestowania na rynku akcji na przestrzeni ostatnich 30 lat i inwestorzy ewidentnie widzą te dwie zależności statystyczne i techniczne, stąd też takie wzrostowe odbicie. Ale kluczowe teraz jest oczywiście to, co przyniosą nam dane makroekonomiczne z amerykańskiego rynku pracy. Jak widzimy, obsunięcie od swoich szczytów indeksu S&P drawdown nie jest jeszcze jakiś mocny, natomiast spadek poniżej 20% oznacza, że mamy bessę. Jak zachowuje się S&P względem trajektorii wyznaczającej dyskontowanie recesji? Był wczoraj już wykres specjalny na ten temat. Ten wykres tylko dokładnie to potwierdza, że znaczenie poziomu 3600 punktów rośnie i z biegiem czasu będzie coraz większy, ponieważ ta średnia krocząca 200-sesyjna na wykresie tygodniowym cały czas się podnosi. Jakoś nie widać dużej zmienności dzisiaj w Hongkongu. Na giełdach azjatyckich mamy tylko lekkie cofnięcia, więc rynek ma cały czas nadzieję, że po tych dzisiejszych danych będzie raczej popyt na ryzyko i to jest dobra informacja. Jeżeli popatrzymy na indeksy giełdowe w Europie, to dzisiaj zadaniem popytu na ryzyko jest utrzymanie nad poziomem 12 500 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczało, że świeca tygodniowa doprowadziła do powrotu nad minima z czerwca i z marca, a to będzie zachęcało do wzrostów indeksów giełdowych. Dzisiaj zadaniem Bitcoina jest utrzymać nad poziomem $20,000, a najlepiej oczywiście pokonać tą linię szyi krótkoterminowej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, a w takiej sytuacji będzie szansa na przebicie rocznej linii trendu spadkowego, która także jest widoczna na wykresie, która opada, która wyznacza teraz miejsca nieco poniżej $21,000 jako kluczowy opór. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, to oczywiście patrzymy na zachowanie ceny złota. Cena złota także zachowuje się w tym tygodniu pięknie, bardzo dobrze. Tutaj powiązanie stopy procentowej amerykańskiego dolara wchodzi przede wszystkim w grę. Jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, rentowności pójdą w dół, to oczywiście będzie to paliwo do nie tylko przebicia tej półrocznej linii trendu spadkowego, ale także do kolejnej dynamicznej fali wzrostowej ceny złota. Jeżeli popatrzymy na cenę miedzi, to ona potwierdza tą kilkutygodniową linię trendu spadkowego, więc jej znaczenie rośnie. Gdyby się okazało, że dzisiaj ją pokonujemy, to w takiej sytuacji oczywiście byłaby to mocna zachęta, żeby liczyć na dalsze wzrosty indeksów giełdowych. Teraz na rynku surowcowym także warto obserwować takie powiązanie, taki wskaźnik, czyli powiązanie ceny miedzi ze złotem. W takiej sytuacji widzimy, że to właśnie złoto jest lepiej tutaj performującym aktywem względem tego, jak zachowują się rynkowe stopy procentowe i oczywiście patrzymy także na zachowanie ceny ropy naftowej po tym, jak OPEC Plus w tym tygodniu zmniejszył wydobycie o 2 miliony baryłek dziennie, co ma wejść w życie od listopada. W takiej sytuacji im mniejszy będzie górny cień tygodniowej świecy, tym większa szansa na to, że wrócimy nad poziom $90 i będziemy atakować linię szyi półrocznej formacji szczytowej. Także trzymajmy kciuki za to, żeby ropa naftowa wkrótce także wygenerowała następny impuls. Najlepiej oczywiście spadkowy. W takiej sytuacji rynkowe stopy procentowe także powinny dyskontować spadek presji inflacyjnej i jak wygląda na wykresie to, co się dzieje na ropie naftowej, czyli to wzrostowe odbicie
prowadzi do najmocniejszego wzrostowego impulsu od tych marcowych impulsów, które zostały wykonane po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. I teraz przegląd oczywiście polskich aktywów. Polskie aktywy powinny się cieszyć z tego, jeżeli dane będą słabsze od prognoz, a najlepiej oczywiście im bardziej słabe, tym lepiej dla polskich aktywów. W takiej sytuacji amerykański dolar powinien zacząć się osłabiać i wystąpi globalna presja na to, żeby popyt na ryzyko atakował. W takiej sytuacji powinniśmy być świadkami napływu tutaj kapitału do naszego kraju. Wczoraj rentowności oczywiście także dyskontowały słowa prezesa Glapińskiego, który sygnalizował pauzę w cyklu podwyżek stóp procentowych i oczywiście rynek będzie musiał to ostatecznie zdyskontować, plus nałoży się na to dzisiaj dyskontowanie tych danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli rentowności polskich obligacji wrócą na poziom 7%, w takiej sytuacji oczywiście byłaby to informacja, że rynek nastawia się być może nawet na atak na czerwcowe maksima rentowności. Jednak fakt, że jesteśmy od nich bardzo daleko oddaleni, sygnalizuje także, że część rynku gra już na szczyt inflacji w naszym kraju. Natomiast moim zdaniem największa reakcja była reakcja wczoraj na słowa prezesa Glapińskiego. Euro-złoty atakuje ostatnie maksima, dolar-złoty także zbliża się do psychologicznego poziomu 5 zł, więc wygląda na to, że świeca tygodniowa będzie miała kształt zachęcający do tego, żeby wieścić dalsze osłabienie krajowej waluty. Czy rynek złotego będzie wymuszał w tym samym sposobem kolejne podwyżki stóp procentowych? No, zobaczymy. Moim zdaniem przede wszystkim oczywiście wpływ na wycenę krajowej waluty ma siła albo słabość amerykańskiego dolara. Jeżeli dzisiaj amerykański dolar będzie się umacniał po danych z rynku pracy, to oczywiście złoty się zacznie osłabiać. A jeżeli amerykański dolar po godzinie 14:30 będzie się osłabiał, czyli euro-dolar pójdzie w górę, to złoty spróbuje umocnienia aprecjacji. Natomiast na samym koniec oczywiście należy zostawić sobie warszawską giełdę papierów wartościowych, która potwierdziła w tym tygodniu znaczenie i istnienie górnego ograniczenia takiego klina zniżkującego parotygodniowej historii, więc sygnał jest taki, że ostatnie maksima sprzed tych kilku dni w tym tygodniu mają bardzo duże znaczenie. To jest punkt odniesienia. Każde wyjście na ten poziom będzie oznaczało, że klin zniżkujący staje się faktem. Formacja klina zniżkującego jest formacją odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, więc byłaby to zachęta do tego, żeby ruszyć mocniej w górę ku poziomowi 1500 punktów. Także dzisiejsze dane mają także potencjał ku temu, żeby ruszyć warszawską giełdę papierów wartościowych. Zapowiada się bardzo pasjonująca sesja i trzymajmy kciuki, by dane były bardzo złe. A dlaczego? To jest temat tego wpisu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-maila poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia.